Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane i dzisiaj mam dla Was kolejną mega kultową grę, czyli Giants Obywatel Kabuto, czy też Giants Citizen Kabuto, studia, które się nazywa Planet Moon. I Planet Moon jest jednym z niewielu studiów deweloperskich, które potrafiło we mnie wywołać autentyczny śmiech. Nie ma zbyt dużo gier, przy których śmieję się w głos. Myślę, że mógłbym takie gry policzyć na palcach jednej ręki, ale Planet Moon udało się wydać dwie takie gry. Pierwsza to był Giants Obywatel Kabuto, a drugą była gra, która też pojawi się, mam nadzieję, w To było grane, Armed and Dangerous. Bardzo absurdalny humor, tak niesamowicie absurdalny, że aż ciężko się z niego nie śmiać. To można powiedzieć wizytówka była tych właśnie gier. Aczkolwiek wydaje mi się, że Armed and Dangerous było wiele śmieszniejszy niż Giants. Aczkolwiek Giants też miałem wrażenie, że to była troszkę taka gra, taki poligon doświadczalny przed wydaniem Armed and Dangerous, bo jeżeli spojrzymy na te obydwie gry, pewne mechaniki są bardzo podobne do siebie, aczkolwiek Giants był grą, która niewątpliwie rozśmieszyła mnie w wielu miejscach. W grę oryginalnie grałem w wersję angielską. W wersję polską grałem dopiero dzisiaj, kilka dni temu, kiedy robiłem materiał, i muszę przyznać, że straciłem dużo, nie grając w wersję polską, bo wersja polska, o dziwo, ma naprawdę fenomenalne teksty, dobrze dobrane głosy i jest nie mniej śmieszna niż wersja angielska. Wersję polską mam jeszcze w folii, co prawda ta folia już jest tak tutaj nie tego, więc ja tą folię po prostu już zedrę. Nie będziemy się męczyć z tym. Pudełko mam w edycji, jak widzicie, polskiej. Jest to wersja nieocenzurowana i to jest dosyć ciekawe, bo gdy Planet Moon wydało pierwszą wersję, Giants podniósł się tam raban, ujej, że jedna z ras, mianowicie ta władczynia mórz ma gołe cycki. O, jakie to było! Ojej, jakie to... Ojojoj, gołe cycki! Mój Boże, jakie to było złe! Więc musieli wydać wersję ocenzurowaną, gdzie nasza władczyni mórz miała stanik założony i wszyscy byli zadowoleni. To jest w ogóle niesamowite, jak kiedyś... Nawet gry, kiedyś gry takie były mocno, ludzie tak mieli, że gry powinny być bardzo mocno takie konserwatywne, tam cycka nie może być w ogóle, bo panie, od razu ten. I to bardzo długo gry walczyło o to, żeby wydostać się z takiego dołka rozrywki dla dzieci, która nie powinna mieć żadnej brutalności, cycków, panie, penisów nie ma w ogóle, bo to gra wideo. Ale można powiedzieć, że Giants na początku, ta edycja nieocenzurowana, wyszła i tyle, i były cycki i co zrobisz? Nic nie zrobisz, tak? Giants Citizen Kabuto jest ogólnie dziwną grą. Chciałbym wam powiedzieć, ciężko mi powiedzieć nawet, o czym ona jest. Mamy 3 różne rasy, gra jest podzielona jakby na 3 chaptery, każdy chapter opowiada o innej rasie, a więc mamy, będę tutaj zerkał na polskie odpowiedniki. W angielskiej wersji oni się nazywali chyba Mex, tutaj się nazywają Mekaryni. To są tacy kosmiczni komandosi, którzy gdzieś tam podróżowali i rozbili się przypadkowo na jakiejś wyspie. Mamy władczynię mórz, która jest totalnym BDS-em, czyli taką kobietą, która pod pierwsi komandosi głównie korzystają z broni palnej, ta kobitka głównie z broni białej i czarów. I mamy tego obywatela Kabuto, który jest ogromnym takim stworem, można powiedzieć, że takie trochę Godzilla, King Kong, który jest totalnym jakby chaosem. To, co autorzy zrobili, i według mnie to fajnie zrobili, to, że każdy chapter jest pewnego rodzaju dotyczy innej mechaniki gry. Mexi to głównie strzelaninka w TPP, czyli poruszamy się po tych miejscówkach, strzelamy, wykonujemy jakieś zadania. Z kolei Władczyni mórz to misje, które bardzo można powiedzieć, że to są RTS-y, takie proste RTS-y. Bardziej przypominało mi to RTS w stylu na przykład Brutal Legend,
wydaje mi się, że Brutal Legend sporo brał właśnie z Giants, z całej tej mechaniki pseudo-RTS-a, czyli budujemy jakieś lokacje, możemy budować jakieś wieżyczki strażnicze, zbieramy ludzi, którzy dla nas pracują. Nie ma czegoś takiego tutaj natomiast, że budujemy maszyny, które za nas walczą. Tutaj raczej jest to, że dzięki rozbudowywaniu naszej bazy my stajemy się potężniejsi, ale i tak wszystko musimy jakby wykonywać samemu. No i mamy tego obywatela Kabuto, który jest po prostu totalną jakby taką siłą brutalną. Jego misje polegają na tym, że w zasadzie głównie chodzimy i niszczymy wszystko, co jest w zasięgu wzroku. Wszystkie te historie tych trzech ras, one się jakoś tam fajnie łączą. Mamy jeszcze taką rasę bystrzaków. I to jest ta fabuła taka, w zasadzie chodzi o to, żeby pokonać taką złą królową, która się nazywa chyba Delphi, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy ona się Delphi nazywa, chyba tak. W zasadzie to jest główny taki nadrzędny cel. To, co się dzieje tam w tych misjach, to już jest totalna po prostu, totalny chaos. Przedziwne w ogóle rzeczy. Cutscenki w Obywatelu Kabuto to jest klasa sama w sobie. Są tak absurdalne, tak głupie, ale w tym dobrym kontekście, śmieszne i niesamowicie podkręcają jeszcze tą śmieszność tych cutscenek, niesamowicie podkreśla fantastyczny dubbing, także w wersji polskiej, tych wszystkich postaci, na przykład i te nazwy, słuchajcie, Szurburas na przykład, który jest z jakimś takim w ogóle oszołomem. No wszystkie te postacie są niesamowicie fajnie zaprojektowane i są śmieszne. To jest coś takiego, ja miałem grając w Giants, oglądając te cutscenki faktycznie potrafiłem się zaśmiać w głos. To było tak głupie, tak absurdalne, mocno takie Monty Pythonowskie można powiedzieć, ale właśnie taki humor do mnie trafia. Humor absurdalny, bardzo specyficzny, który jest taki już takim jechaniem totalnie po bandzie. Mnie to śmieszy i Giants, Obywatel Kabuto też mnie strasznie śmieszy. Tak jak powiedziałem, te trzy rasy mają różne misje. Więc gdy gramy, będę mówił po polsku, mekarynami, mamy w zasadzie, no tak jak powiedziałem, misje polegają na strzelaniu. Ta rasa posiada plecaki odrzutowe, różnoraką broń, karabiny snajperskie, taką bombę, którą można wysadzać w budynki, ale w zasadzie polega to na tym, że idź gdzieś, rozwal coś i tak w zasadzie na pierwsze misje to może idź i dojdź po prostu gdzieś, bo to bardziej takie misje treningowe. Ta druga misja, drugi chapter, kiedy steruje się tą władczynią mórz, w mojej opinii jest jedną z najfajniejszych elementów całych Giants. Znaczy najfajniej mi się w to grało, bo ta babka jest normalnie totalnym BDS-em, ponieważ ma takie moce jak zatrzymywanie czasu i może tam wszystkich w tym czasie siekać swoją taką maczetą. No i to rozbudowanie tej bazy, zbieranie tych bystrzaków po wyspie, żeby oni tworzyli dla Ciebie lepsze budynki. W mojej opinii jest to najfajniejsza, czyli najlepiej się bawiłem, tak? Najgorzej się bawiłem wbrew pozorom przy Obywatelu Kabuto, misji, która ma jakieś tam zadania, ale ona jest taka... miejscami wydawało mi się, że zabrakło trochę pomysłu, bo to tylko idź i zniszcz. Idź, urośnij i zniszcz, bo Obywatel Kabuto jeszcze ma tą możliwość, że gdy zjada złych bystrzaków, to może się jeszcze powiększyć i być jeszcze większym. Ale to już były już mi się wydawało, że to było takie trochę wymęczone. Zwłaszcza, że tych misji jest dosyć dużo i dla każdej rasy no dużo jest tych misji. Na tyle dużo, że w pierwszym i trzecim chapterze zaczynałem się już nudzić pod koniec, że po prostu te misje jest ich za dużo i one są bardzo do siebie podobne często. To jest tak, że tutaj trochę zabrakło jakiejś odmiany. Pamiętam też, że pierwszy raz, gdy odpaliłem Giantsów, z którego to jest roku, zerknę, 2000 rok. Pamiętam, że pierwszy raz, gdy odpaliłem, gra nie działała mi za dobrze. Wtedy nie wiedziałem dlaczego, bo grafika w grze nie była jakaś super ekstra. Owszem, te góry, malownicze plaże wyglądały ładnie, były kolorowe i fajnie to wyglądało. Nie da się ukryć, że miejscówki wyglądały fajnie, ale nie było w nich za dużo detali. To w zasadzie był teren, jakieś kilka drzewek, paru wrogów i już. Doszedłem do tego dopiero teraz, dlaczego ta gra tak kiepsko działała, ponieważ
Dzisiaj w grach wideo jest tak, że obraz jest renderowany na jakimś obszarze. Czyli na przykład, nie wiem, 200-300 metrów od postaci, na przykład w sandboxach nie są renderowane samochody, ich po prostu nie widzisz, tak? Dopiero jak się zbliżasz, to często te samochody ci wyskakują albo pojawiają się, jakby wychodzą z mgły. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Natomiast obywatel Kabuto, ponieważ używał czegoś takiego jak broń snajperska, cały teren całej wyspy w każdej misji był renderowany od razu, więc to było trochę tak, że mogłeś stać w jednym końcu mapy, spojrzeć na drugi koniec mapy i mogłeś widzieć przeciwnika, który się tam poruszał. I wydaje mi się, że dlatego właśnie ta gra renderowała się tak dosyć wolno, znaczy kiepsko działała, może tak, w tamtym czasie, że to wszystko było renderowane od razu. I faktycznie ta broń snajperska działała w taki sposób, że mogłeś z bardzo dużej odległości wyhaczyć jakiegoś przeciwnika, który stał gdzieś tam na górce i go strącić snajperką. No ale to właśnie było możliwe tylko dzięki temu, że ten cały teren był renderowany od razu i tam cały czas rzeczy się działy, tak? Także gra jakoś specjalnie mi za dobrze nie chodziła, aczkolwiek udało mi się ją skończyć no i bawiłem się świetnie. I dzisiaj powiem Wam, że nie odczuwałem takiego dyskomfortu, że gra już ma 18 lat na karku, a powiedzmy te modele są dosyć kiepskie, już takie ciosane z grubych bloków, bo ten fajny humor, takie fajne to otoczenie, które no jest może puste, może tam nie ma za wielu detali, ale tak ładnie w tych kolorach to wszystko jest skąpane, że grało mi się w to po prostu przyjemnie, bardzo przyjemnie i fajnie mi się grało. No i też te pomysły, które twórcy mieli, są całkiem niezłe, szczególnie gdy gramy tą Władczynią Mórz. Tam dochodzą nawet, słuchajcie, wpletli twórcy w coś takiego jak wyścigi na skuterach wodnych w pewnym momencie. Trochę za dużo tych też wyścigów i tam powiedzmy tych 5 okrążeń musisz przejechać, a jest trochę tak, że przeciwnicy w zasadzie nigdy nie możesz się od nich oddalić. Oni są, jak to się mówi, rubber banding. Zawsze są za tobą, tylko chwilę zwolnisz, od razu cię wyprzedzają. Także tutaj są takie rzeczy, powiedzmy dzisiaj mocno by były krytykowane w grach na przykład wyścigowych. Natomiast tych wyścigów jest, wydaje mi się, trochę za dużo i ogólnie dla mnie osobiście męczyły mnie po jakimś czasie, już mi się nie chciało dalej ich jeździć, w nie grać. No i oczywiście te fenomenalne cutscenki, które są naprawdę mega dobre, śmieszne, wyreżyserowane i zrobione, no to wiadomo, no to 18 lat temu to nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś klasa sama w sobie, chociaż w ostatnim odcinku była mafia, która miała tylko 2 lata, była młodsza od obywatela Kabuto i już te cutscenki były naprawdę zrobione dobrze, natomiast tutaj tak wyglądało, no to jeszcze tak troszkę biednie miejscami, ale nadrabiały te cutscenki przede wszystkim treścią, tymi fenomenalnymi dialogami i świetnie dobranymi wokalami. Jak widzicie, dzisiaj rozpakowałem Giants Obywatel Kabuto, bo miałem ją w folii, także zobaczymy, co jest w środku. Nie wiem, jeszcze nie patrzyłem, ale widzę, że już chyba za dużo tutaj nie ma. W środku mamy, ojej, pogniótł mi się troszkę, instrukcja na takim papierze, trochę jak straj taśma, cieniuteńkim, aż się boję to otworzyć, żeby tego nie podrzeć. No tutaj to trochę żal, nie? Instrukcja taka dosyć, no jest kolorowa, ale to jest papier, to jest tragedia, nie? Zobaczcie, jakie było, w ogóle to było też ciekawe, że jak na taką grę dosyć skomplikowane było sterowanie, zobaczcie, ile klawiszy do obsługi Maców, do obsługi Delphi się nazywała tam Władczyni Mórz, Delphi, widzicie, zapomniałem, czyli ta zła to nie była Delphi. Stąd nie pamiętam, jak ta zła się nazywała. Mamy też tutaj jakąś taką historię Planet Moon, która jest oczywiście w ich takim klimacie wesołym napisana, także instrukcja kiepska. No i gra była na 2 płytkach. Płytkę sama bida, zwłaszcza jaka bida, nawet nie ma koszulek, same płyty tylko. Dysk pierwszy i dysk drugi. Kto to w ogóle wydał? CD Projekt. Także ogólnie i nic więcej już nie ma. Ogólnie jako wydanie bardzo bidne, mega bidne, rzekłbym nawet, ale to i tak nie ma znaczenia, bo liczyło się to, jak ta gra, jak się w tą grę gra, a trzeba przyznać, że tutaj
Zostało to naprawdę po polsku fajnie oddane i myślę, że gracze, którzy grali wersję angielską, nie znali wersji polskiej, warto zagrać właśnie wersję polską, żeby poznać te fenomenalne dialogi, które w mojej opinii są nawet śmieszniejsze niż te, które były po angielsku. Także Obywatel Kabuto, jedna z niewielu gier, która mnie rozśmieszyła, gra, która jest naprawdę zabawna. Oczywiście to nie jest humor, który trafi do każdego, bo ten humor jest taki, można powiedzieć, trochę bardziej kretyński. Zresztą podobnie jak Warmed in Dangerous, tylko tam jeszcze będzie bardziej podkręcony, o czym mam nadzieję, że powiem, w to było grane kiedyś. Ale to, co prezentował Obywatel Kabuto, na pewno mnie osobiście bawiło i było dosyć zabawne i śmieszne. Na tamte czasy, na 2000 rok, myślę, że gra też robiła wrażenie. Może nie tyle skomplikowaniem obiektów, ale właśnie tymi miejscówkami, tymi fenomenalnie zaprojektowanymi wyspami, które naprawdę wyglądały ładnie, całkowitą swobodą w obrębie danej wyspy, bo na przykład Meksi mogli używać tych plecaków odrzutowych, żeby dostać się w dowolne miejsce na wyspie, a Delphi na przykład miała robić takie dalekie skoki, też się mogła dostać w dowolne miejsce na wyspie. Także ta swoboda, myślę, że też robiło to wrażenie. To nie był sandbox oczywiście, bo to zupełnie inna gra, ale taka wolność, czyli możliwość swobodnego penetrowania danej planszy, myślę, że robiła swoje i to było naprawdę fajne, tak? Fajnie to, zwłaszcza, że było też trochę tak, że kilka misji działo się na tych samych wyspach, tylko one jakby później otwierały się jakby dalej. Pewne fragmenty się otwierały dalsze danej wyspy i to myślę, że było spoko. Znaczy zawsze mi się Giants kojarzyło, gdy dzisiaj myślę, może inaczej, nie dzisiaj, gdy myślałem o Giants przed ogrywaniem to było grane, to pierwsze, co zapamiętałem, to właśnie te fenomenalne, fajne miejscówki. Aczkolwiek w moich wyobrażeniach było więcej detali w tych miejscówkach, tam jakieś były, wiecie, więcej drzewek, więcej jakichś wiosek, a tymczasem okazało się, że strasznie to bidnie wyglądało i tam te 5 poligonów na krzyż, 2 domki, 1 drzewko i to już było wszystko. Aczkolwiek no w moich jakichś takich wyobrażeniach wydawało mi się, że tego było więcej. Pytanie, czy dzisiaj zagrać w Obywatela Kabuto? Wiecie co? Myślę, że tak. Po pierwsze dlatego, że za bardzo nie ma takich gier dzisiaj stawiających na całkowicie taki humor taki absurdalny, w ogóle totalnie taki z dupy i w ogóle taki miejscami ten polski dubbing też jest taki. Tak się zastanawiałem, czy to w ogóle, że to przeszło przez jakieś sito cenzorskie, te niektóre dialogi, zwłaszcza, że no tutaj cycki musieli zasłonić, że to jest wersja niecenzurowana, to jest z gołymi cyckami, ale cycki, a tutaj dialogi okej, także nie wiem, nawet nie wiem od ilu, czy to było jakieś PEGI wtedy, jeszcze chyba nie było PEGI, więc nie ma nawet. Myślę, że warto zagrać w Obywatela Kabuto, bo gra, pomimo że się zestarzała pod kątem graficznym, nadal humor jest zabawny. Pewne mechaniki mogą męczyć dzisiaj, aczkolwiek, tak jak mówię, no, to też zależy kto co lubi, tak? Ale kiedy gra się te poziomy Delphi, one są naprawdę dobrze zrobione i fajnie się w to gra, po prostu sprawiało mi niesamowitą przyjemność. Natomiast czy poznanie samej całej historii, no wiecie, tak jak mówię, no tych misji jest dużo. Tutaj jest chyba, pokazuje, że jest 25 map. Tu jest napisane tak. Walcz na jednej z 25 wyrenderowanych wysp we wspaniałej trójwymiarowej grafice i przedstawionych dokładniej niż w każdej innej grze, jaką miałeś okazję widzieć. Po części jest to prawda, nie wiem czy dokładniej, ale na pewno jest prawda, że ładnie były wyrenderowane, tak? Natomiast myślę, że warto zagrać, sprawdzić jak kiedyś wyglądały gry. No zestarzało się to ale humor jest nadal zabawny i to myślę, że jest najważniejsze i myślę, że część z Was może nadal się przy tym świetnie bawić, a ci co grali, co zapamiętali Giants, warto sobie odświeżyć, nie wiem czy to na Gogu jest, ale warto sobie odświeżyć, bo no jest to śmieszna gra, studia, które już niestety nie istnieje, zrobili kawał dobrej roboty i stworzyli taką bardzo grę, którą ciężko przyrównać do czegokolwiek, bo to jest... Owszem, dzisiaj są gry, które oferują te mechaniki jak w Giants, ale wtedy to była taka gra
która tak wymykała się wszelkim próbom klasyfikacji i ciężko było gdzieś powiedzieć w zasadzie, czym jest ta gra, czy strzelaninką, czy strategią. Jakoś tak się to... Dziwna gra. Na pewno to pasowało do określenia Giants, że była to na pewno dziwna gra. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Dzięki, koleś. No dobra, Safo nie żyje, to ruszajmy dupy na planetę Majorka. To jeszcze nie koniec. Dla mnie tak, kochana. Kabuto został uwolniony i stanowi zagrożenie dla wszystkich wiosek Bystrzaków. Nie krępuje go już zaklęcie kamienia Kabuto. Proszę, musisz zostać. Ta wyspa stanowi bramę prowadzącą do setek innych wiosek. Musisz je ochronić. Delphi, nie martw się. Tak długo, jak będziemy razem. Bas, teraz kiedy mam fragment kamienia Kabuto, zostało mi coś do zrobienia. Ale... Zaufaj mi, mój kochany. Postanowione. Zostajemy. Wiesz co? Ja to walę. Zostajemy i to jest rozkaz. Słuchaj, to nie będzie trudna robota, ale zdołamy ją wykonać tylko wtedy, gdy będziemy działać w grupie. A to oznacza, że zrobicie wszystko, co wam powiem. Zrozumiano? No, chłopaki, gdzie jest wasze poczucie honoru? Czy naprawdę dobrze byście się czuli, ruszając na Majorkę i zostawiając bezbronnych bystrzaków? Musimy pomóc Delphi. A, może nie wygląda tak jak my. Może jest trochę wyższa i ma inny kolor skóry. Ale ja ją kocham. Słyszycie? Kocham tę kobietę. Mówi, żeby się nie bać, ponieważ przemienił ją kamień Kabuto. Musi znaleźć Kabuto, wtedy cię wezwie. Ach, tak w rzeczy samej. Mówi, żebyście wszyscy wbiegli z obnażonymi genitaliami między ludzi. Poczekajcie, Jan się myli. Mówi, że musicie chronić tę bazę, podczas gdy ona odejdzie, by zwiększyć swą moc. Delphi, proszę, uważaj na siebie. To najohydniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Jeśli nie liczyć tego obleśnego kutafona.